W sercu Nadrenii Palatynatu, nad brzegiem majestatycznego Renu, leży jedno z najstarszych miast Niemiec – Wormacja. Miasto, którego historia sięga ponad 3000 lat, a każda ulica, mur i świątynia opowiada własną, niezwykłą historię. To tutaj rodziły się legendy, mieszały się kultury, a wiara i władza toczyły bój o duszę ludzi i kształt Europy. Wormacja to nie tylko niemiecki Rzym, jak niektórzy ją nazywają. To także miejsce reformacji, miasto Lutra, starożytnych cesarzy i potężnych biskupstw. Przez wieki była świadkiem chwały, ale i zniszczenia. Zapraszamy na podróż przez czas do Wormacji, miasta, które pamięta więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Historia Wormacji to opowieść starsza niż większość europejskich miast. Już w epoce brązu istniała tu osada, a pod panowaniem Rzymian, jako Augusta Vangionum, stała się ważnym ośrodkiem handlowym i militarnym. W średniowieczu Wormacja zyskała miano wolnego miasta Rzeszy i była jedną z 3 wielkich biskupich stolic nad Renem, obok Moguncji i Spirii. Wspaniała katedra świętego Piotra, dzieło romańskiej architektury, do dziś przypomina o potędze ówczesnego duchowieństwa. To tu, w 1521 roku, rozegrał się jeden z kluczowych momentów europejskiej historii – Sejm w Wormacji. Przed cesarzem Karolem V stanął Marcin Luter, odmawiając wyrzeczenia się swoich pism. Jego słowa „Oto stoję, inaczej nie mogę” rozbrzmiewają echem do dziś jako symbol odwagi sumienia. Wormacja była również świadkiem rozkwitu jednej z najstarszych gmin żydowskich w Europie. Tworzyła z Moguncją i Spirą tzw. Schumstätte, kolebkę żydowskiej nauki i kultury. Miejsca takie jak średniowieczny cmentarz żydowski czy Rashi House przypominają o tej bogatej, choć często tragicznej historii. Przez wieki miasto było niszczone przez wojny. Od najazdów francuskich w XVII wieku po naloty alianckie w czasie II wojny światowej. A jednak Wormacja podnosiła się, wierna swoim tradycjom, a zarazem otwarta na nowe epoki. W samym sercu Wormacji, wśród zieleni i starej zabudowy, wznosi się monumentalny pomnik, hołd złożony jednemu człowiekowi i całej epoce. Lutherdenkmal, największy na świecie pomnik reformacji. W centrum stoi Marcin Luter, nie jako wojownik, lecz jako myśliciel. Z Biblią w dłoni, spojrzeniem utkwionym gdzieś poza czasem, uosabia siłę przekonań, które poruszyły fundamentami Kościoła i Europy. Otaczają go postacie, bez których reformacja nie mogłaby zaistnieć. Pomnik, odsłonięty w 1868 roku, to nie tylko dzieło rzeźbiarskie, to manifest idei. Harmonijnie łączy klasycyzm z duchem protestanckim, skromnym, a zarazem stanowczym. To miejsce nie przytłacza. Ono zaprasza do refleksji o wolności sumienia, o odwadze mówienia nie, wbrew potędze, o sile jednostki wobec historii. Tu stoi teraz jego pomnik, milczący świadek wiecznego dialogu między wiarą, rozumem a władzą. Wśród miejskiego gwaru, na placu Ludwika, w cieniu drzew i kamienic, szemrze Ludwigsbrunnen, fontana Ludwika. Niepozorna na pierwszy rzut oka, a jednak pełna historii, symboli i dumy z minionych epok. Została wzniesiona w XIX wieku jako wyraz hołdu dla króla Ludwika I Bawarskiego, mecenasa sztuki, opiekuna nauki i gorliwego zwolennika klasycznych ideałów. Ludwigsbrunnen to nie tylko pomnik, to miejsce spotkań, odpoczynku, tło codzienności mieszkańców. W ciepłe dni przechodnie przysiadają na ławkach, nieświadomi historii, która patrzy na nich z wysokości.
Jednym z najmroczniejszych rozdziałów historii Wormacji była masakra, jaka miała miejsce w mieście w 1096 roku. Podczas pierwszej krucjaty tłum pod przewodnictwem hrabiego Emicha zamordował od 800 do 1000 Żydów, którzy schronili się w pałacu biskupim. Wędrując uliczkami Wormacji, poza majestatem katedry i pomnikiem Lutra, odkrywamy miejsca, które cicho opowiadają swoje historie. Kościół Świętego Pawła, Muzeum Nibelungów, Kamień Zygfryda, pomnik Hagena, Brama Wormacka. Wormacja to nie tylko miasto z kamienia i historii, ale także miejsce, gdzie legenda splata się z rzeczywistością. Wormacja, miasto, które pamięta. Pamięta dni chwały i dni ciemności, reformacje i tragedie, bohaterów i ofiary. Każda ulica, każdy kamień, każdy cień rzucany przez katedrę opowiada fragment większej historii o wierze, odwadze, ludzkiej pysze i nadziei. Tu, gdzie przeszłość splata się z legendą, a legenda z prawdą, uczymy się, że pamięć to nie tylko obowiązek, to przywilej. Bo Wormacja to nie tylko miejsce na mapie, to przestrzeń dialogu między religiami, między pokoleniami, między tym, co było, a tym, co może nadejść. I kiedy opuszczamy to miasto, nie zabieramy ze sobą tylko obrazów, zabieramy opowieść, taką, którą warto powtórzyć i przekazać dalej.